Cześć, dzień dobry, witam was. Fajnie was znowu widzieć, fajnie was widzieć w tym specjalnym vlogu. Setnym vlogu. Filmów na kanale znajdziecie więcej, ale takich otagowanych jako vlog od dzisiaj jest dokładnie 100. Mam nadzieję, że nie pomyliłem się w liczeniu. 100 to taka okrągła liczba, która skłoniła mnie do pomyślenia o moich początkach, o wszystkich co ważniejszych punktach na mojej podróży do dnia dzisiejszego. I pomyślałem, że zbiorę je wszystkie i krótko, a przynajmniej taki jest plan, streszczę. A wszystko rozpoczęło się na tle ściany w moim pokoju, gdzie siedziałem na ziemi, ponieważ statyw był za krótki i nie pozwalał na nagrywanie w innej pozycji. Cześć, dzień dobry, witam was w kolejnym vlogu. Zacząłem nagrywać Nikonem D5100 mojego taty, który właściwie został przeze mnie zawłaszczony na potrzeby tego kanału, bez żadnych dodatkowych akcesoriów. Wkrótce dojrzałem do tego, aby poczynić pewne inwestycje i tak pojawił się GorillaPod, mikrofon. Patrząc na stare vlogi, byłem zaskoczony, jak długo używałem automatycznego fokusa w Nikonie, który był tragiczny. O czym nie miałem okazji wam powiedzieć, bo jakoś nie było kiedy, co, jak. Długo mi zajęło, zanim przeskoczyłem na w pełni manualny fokus, co też było ważnym wydarzeniem, ponieważ operowanie cały czas w manualnym fokusie wiele mnie nauczyło. Powstał też pierwszy teledysk dla ProAge, a mnie zamarzyło się mieć własne studio, więc namierzyłem miejsce, w którym takie studio mogę zrobić i zaadaptowałem je na swoje potrzeby, zainwestowałem w oświetlenie i tak za mną pojawiło się nowe tło. Może niezbyt ładne, ale miałem swoje własne miejsce. A aby zrekompensować braki Nikona, postanowiłem zainwestować w mały aparat, który mogę mieć zawsze ze mną i który uzupełni te luki. I tak cały na czarno pojawia się Canon G7X Mark II. Mniej więcej w tym momencie także zmieniłem klatkarz. Przestałem kręcić w 30 klatkach na sekundę, a zacząłem w 24. Pod koniec roku kupiłem wreszcie większy statyw, taki, który pozwolił mi nagrywać się w pozycji stojącej. Rozpoczęliśmy też z ProAge nagrywać drugi teledysk, a także zrealizowałem teledysk ślubny dla Magdy i Wojtka. Rok 2018 z początku bez większych zmian. Powoli do przodu. W marcu pojechałem na krótką trasę koncertową z ProAge'ami, aby nakręcić materiał do trzeciego teledysku. W kwietniu pracowałem nad krótkim filmem dla firmy Smart Nano Technologies, a na początku sezonu letniego filmowałem kolejne wesele. Doszedłem do wniosku, że studio jest dla mnie bardzo użyteczne, ale niezbyt dobrze wygląda. Tak więc je trochę odświeżyłem i przearanżowałem i tym sposobem za moimi plecami pojawiło się nowe tło. Ale jak się miało okazać, nie na długo. 3 miesiące później, w październiku, wyprowadziłem się do Antibes, do Francji. I tak nieśmiało za moimi plecami pojawiło się kolejne tło. I tym sposobem docieramy do roku 2019. To był rok filmowej posłuchy. Powstało 12 vlogów, czyli 1/3 tego co rok wcześniej. Ciężej było połączyć pracę nad kanałem z nową pracą i życiem towarzyskim w nowym kraju. Jedyne co się zmieniło to sposób filmowania i montażu na bardziej prosty, bym powiedział. Powód? Mniej czasu na kręcenie i montaż oraz inna charakterystyka vlogów, które bardziej stały się takimi filmami podróżniczo-turystycznymi. Większość filmów, które pojawiły się tego roku na kanale, były realizowane w czasie jakichś wyjazdów dalszych lub bliższych. Ten rok rozpoczął się od inwestycji. Nowy aparat, nowy GorillaPod, obiektywy, dron oraz szereg mniejszych lub większych akcesoriów fotofilmowych.
Zauważyłem też, że taki kadr całkiem dobrze wygląda i mógłby być on nowym tłem we vlogach. Natomiast koronawirus i całe zamieszanie wokół niego spowodowały, że mam teraz więcej czasu na filmowanie, co pozwoliło kanałowi znowu trochę odżyć. W czasie lockdownu powstał 4. teledysk dla ProAge'ów, a zdradzić mogę, że trwają prace nad 5. Co dalej przyniesie ten rok, tego chyba nikt nie wie. Trzeba poczekać i zobaczyć. I to chyba koniec. To było takie podsumowanie w pigułce. Wszystkie takie kamienie milowe, w moim mniemaniu, od mojego początku aż po dzień dzisiejszy. Dziękuję Wam za tą wspólną podróż i zapraszam na jej kontynuację razem ze mną. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Siema.